Europa na początku XV wieku to polityczny chaos, jakby ktoś rozbił witraż i próbował poskładać go na nowo. Mapa pęka od małych księstw, królestw, zakonów i nietrwałych sojuszy, które rozpadały się szybciej niż noworoczne postanowienia. Na tej szachownicy pojawiają się dwa potężne pionki. Zakon krzyżacki, rycerze w czarno-białych płaszczach, którzy promują się jako rycerze Jedi chrześcijaństwa, ale w głębi duszy marzą o ziemiach, złocie i dominacji, oraz Unia Polski i Litwy, duet tak zaskakujący, że przypomina występ Taco Hemingwaya i Dawida Podsiadły na jednym festiwalu. Nikt się tego nie spodziewał, a jednak roznieśli scenę. W centrum uwagi stoi Władysław Jagiełło, król Polski, człowiek łączący pobożność mnicha z cierpliwością szachisty i pragmatyzmem księgowego. Jego decyzje były jak przepis na idealne pierogi, precyzyjne, sprawdzone, z myślą o efekcie końcowym. Jego kuzyn, Witold, wielki książę litewski, to wulkan energii. Gdyby żył dziś, wrzucałby stories z pola bitwy z podpisem „Bez spiny, tylko wiktoria”. Naprzeciw nich Ulrich von Jungingen, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, przekonany o swojej niepokonaności, z pewnością godną kapitana Titanica przed spotkaniem z górą lodową. Spoiler, nie miał racji. Zakon krzyżacki w XV wieku to prawdziwa machina. Ich państwo w Prusach funkcjonowało jak średniowieczna korporacja, świetnie zorganizowana, z zamkami wyglądającymi jak z folderów turystycznych i PR-em głoszącym walkę z poganami w imię wiary. Problem? Litwa przyjęła chrzest w 1386 roku, więc narracja o obronie chrześcijaństwa była naciągana jak guma w starych spodniach. W rzeczywistości chodziło o kontrolę nad Żmudzią, dzisiejszą Żemaitiją, szlakami handlowymi Bałtyku i dominację w regionie. Polska i Litwa, połączone Unią Krewską z 1385 roku, stały się zagrożeniem, którego zakon nie mógł zignorować. Konflikt narastał latami. Spory o Żmudź, sankcje handlowe, najazdy na pograniczu – to wszystko przypominało zimną wojnę, tylko z mieczami zamiast rakiet. W 1408 roku napięcie osiągnęło zenit, gdy Witold poparł powstanie na Żmudzi przeciwko zakonowi. Krzyżacy odpowiedzieli groźbami, a w 1409 roku stało się jasne. Wojna jest nieunikniona. Jagiełło i Witold zebrali armię, która była jak średniowieczny festiwal różnorodności. Polacy, Litwini, Rusini, Tatarzy, Czesi, Mołdawianie, a nawet niemieccy najemnicy. Szacuje się, że siły polsko-litewskie liczyły od 30 do 39 tysięcy ludzi. W tamtych czasach to odpowiednik współczesnej Armii Narodowej. Zakon też nie próżnował. Ulrich von Jungingen zgromadził około 27 tysięcy ludzi, w tym ciężką kawalerię, kuszników i piechotę. Mieli przewagę w uzbrojeniu i organizacji, ale Jagiełło i Witold mieli coś więcej. Wizję, zgranie i determinację. Unia polsko-litewska była jak dobrze naoliwiona maszyna, gotowa zmienić bieg historii. Polsko-litewska armia była zróżnicowana pod względem uzbrojenia. Polska ciężka kawaleria, zwana rycerstwem kopijnym, nosiła pełne zbroje płytowe, które ważyły od 20 do 30 kg. Składały się z hełmu, często typu hełm wielki z zasłoną, napierśnika, naramienników i nagolennic. Ich główną bronią była kopia o długości 3-4 metrów, idealna do przełamania szyku wroga, oraz miecz jednoręczny lub półtoraręczny do walki w zwarciu. Piechota polska, mniej liczna, używała tarcz, mieczy i toporów, a także kusz, które mogły przebić zbroję z odległości 50 metrów. Litewskie oddziały Witolda były lżej uzbrojone. Ich kawaleria, często rekrutowana spośród Rusinów i Tatarów, preferowała szybkość nad siłę.
Nosili lekkie kolczugi lub przeszywanice, pikowane kaftany i walczyli szablami, łukami refleksyjnymi oraz lekkimi kopiami. Taka mobilność pozwalała na szybkie ataki i odwroty, co było kluczowe w taktyce Witolda. Krzyżacy stawiali na ciężkie uzbrojenie. Ich rycerze nosili zaawansowane zbroje płytowe, często zdobione, oraz hełmy typu salada z opuszczaną zasłoną. Ich kawaleria była uzbrojona w długie kopie, miecze i tarcze, a piechota miała kusze i broń drzewcową, jak glewie czy halabardy. Zakon dysponował też artylerią, prymitywnymi bombardami, które strzelały kamiennymi kulami. Choć w bitwie pod Grunwaldem artyleria odegrała marginalną rolę, jej obecność świadczyła o technologicznym zaawansowaniu zakonu. Taktyka Jagiełły opierała się na cierpliwości i terenie. Wykorzystał lasy i wzgórza wokół Grunwaldu, by zneutralizować przewagę krzyżackiej kawalerii. Jego plan zakładał zmęczenie wroga. Krzyżacy stali w pełnym słońcu w ciężkich zbrojach, co osłabiało ich morale i kondycję. Witold z kolei stosował taktykę pozorowanego odwrotu, typową dla wschodnich armii, co zdezorientowało Krzyżaków i pozwoliło na kontratak. Lato 1410 roku było upalne. Pola pod Grunwaldem lub Tannenbergiem, jak wolą Krzyżacy, były suche i zakurzone, jak plan filmowy Mad Maxa. Krzyżacy ustawili się w perfekcyjnym szyku. Ciężka kawaleria na flankach, piechota w centrum, kusznicy gotowi do strzału. Wyglądali jak drużyna, która spędziła cały sezon na treningach. Jagiełło, on się nie spieszył. Kroniki podają, że król spędził poranek na modlitwach i naradach, co pewnie irytowało Witolda, który rwał się do walki jak nastolatek do koncertu. Przed bitwą Krzyżacy postanowili dodać dramatyzmu. Dwóch heroldów w imieniu wielkiego mistrza wręczyło Jagielle i Witoldowi dwa nagie miecze z przesłaniem: bijcie się, jeśli macie odwagę. To był średniowieczny odpowiednik rzucenia rękawicy albo współczesnego trzymaj moje piwo. Jagiełło przyjął miecze z pokerową twarzą, ale zamiast ruszyć do ataku, wrócił do swoich modlitw. Krzyżacy musieli być zbici z tropu. Co jest, ten facet serio modli się w środku wojny? Bitwa rozpoczęła się około południa. Polsko-litewska armia podzielona na chorągwie ruszyła do boju. Lżejsza kawaleria Witolda zaatakowała pierwsza, próbując rozbić skrzydła Krzyżaków. Ci jednak trzymali szyk, a ich ciężka konnica była jak czołgi na polu bitwy. Walka szybko zamieniła się w chaos, brzęk stali, rżenie koni, krzyki rannych i kurz, który zasłaniał słońce. Kronikarz Jan Długosz opisał to jako straszliwą rzeź i nie ma w tym przesady. Kluczowy moment nadszedł, gdy Krzyżacy, pewni zwycięstwa, rzucili do walki swoje odwody. Ulrich von Jungingen osobiście poprowadził szarżę, co okazało się fatalnym błędem. Polskie chorągwie, wspierane przez powracających Litwinów, otoczyły go. Wielki mistrz zginął, a wraz z nim upadł główny sztandar zakonu, symbol, który w średniowieczu miał znaczenie niemal mistyczne. Do wieczora pole było usłane ciałami. Szacuje się, że Krzyżacy stracili do 8 000 zabitych i 14 000 jeńców. Polsko-litewskie straty były mniejsze, ale wciąż znaczące, około 5 000 ludzi. Nie tylko Jagiełło i Witold błyszczeli na polu bitwy. Zawisza Czarny, zwany Czarnym Rycerzem z Garbowa, był legendą już za życia. Ten polski rycerz, urodzony około 1370 roku, słynął z odwagi, honoru i umiejętności turniejowych. W Grunwaldzie dowodził chorągwią ziemi krakowskiej, a jego szarża na skrzydło Krzyżaków była kluczowa dla przełamania ich linii. Zawisza był jak średniowieczny superbohater. Nie tylko walczył, ale też budował mit niezwyciężonego rycerza, który nigdy nie łamał słowa. Po bitwie
Jego sława rozeszła się po Europie, a on sam służył na dworach Zygmunta Luksemburskiego i w wyprawach przeciwko Turkom. Zyndram z Maszkowic, kolejny polski bohater, był dowódcą chorągwi nadwornej. Urodzony około 1350 roku, był doświadczonym wojownikiem i strategiem. To on, według kronik, odegrał kluczową rolę w organizacji polskiej piechoty i koordynacji ataku na centrum Krzyżaków. Zyndram był mniej showmanem niż Zawisza, ale jego chłodna głowa i taktyczne wyczucie pomogły utrzymać szyk w najgorętszych momentach bitwy. Zwycięstwo pod Grunwaldem było jak nokaut w pierwszej rundzie, ale co zaskakujące, Jagiełło i Witold nie poszli za ciosem. Ruszyli na Malbork, główną twierdzę zakonu, która była jak średniowieczny Fort Knox. Mury grube na kilka metrów, fosy, magazyny pełne zapasów. Oblężenie rozpoczęło się w lipcu 1410 roku, ale szybko stało się jasne, że to nie będzie łatwe zadanie. Dlaczego Malbork nie padł? Po pierwsze, brak sprzętu oblężniczego. Polsko-litewska armia miała miecze, konie i entuzjazm, ale nie miała katapult ani wież oblężniczych, które mogłyby skruszyć mury. To jak próba otwarcia sejfu za pomocą spinacza. Po drugie, armia była zbieraniną. Najemnicy, którzy walczyli dla łupów, zaczynali tracić cierpliwość, a litewskie oddziały Witolda musiały wracać na wschód, by bronić granic przed Moskwą. Po trzecie, lokalni Prusacy, choć nie kochali Krzyżaków, nie byli też fanami Polaków. Bez ich wsparcia zaopatrzenie armii stało się koszmarem. Oblężenie trwało 2 miesiące, ale w końcu Jagiełło zarządził odwrót. To decyzja, która do dziś budzi dyskusję wśród historyków. Czy król zmarnował szansę na całkowite zniszczenie zakonu? A może był to genialny ruch strategiczny? Faktem jest, że zakon nigdy nie odzyskał dawnej potęgi. Grunwald złamał jego morale i reputację. Europa, która dotąd widziała Krzyżaków jako niepokonanych rycerzy, zaczęła dostrzegać siłę Polski i Litwy. W 1411 roku podpisano pierwszy pokój toruński. Zakon musiał zwrócić żmudź, zapłacić kontrybucje i pogodzić się z utratą wpływów. To nie był nokaut, ale wygrana na punkty. I to wystarczyło, by zmienić układ sił w regionie. Pytanie, dlaczego Malbork nie padł, jest jak średniowieczna wersja, dlaczego Titanic nie ominął góry lodowej. Odpowiedzi jest kilka, każda z nutką prawdy. Teoria pierwsza. Ostrożność Jagiełły. Król był strategiem, nie ryzykantem. Wiedział, że szturm na Malbork bez odpowiedniego sprzętu to samobójstwo. Twierdza była zaprojektowana, by wytrzymać długie oblężenia. Miała własne studnie, magazyny i załogę, która mogła bronić się miesiącami. Jagiełło, jak dobry pokerzysta, wolał spasować, niż stawiać wszystko na jedną kartę. Teoria druga. Problemy z armią. Armia polsko-litewska była jak drużyna gwiazd w NBA. Utalentowana, ale trudna do zarządzania. Najemnicy, którzy walczyli dla złota, zaczynali się niecierpliwić. Litewskie oddziały Witolda miały własne priorytety, a po zwycięstwie pod Grunwaldem wielu rycerzy wolało plądrować okoliczne wsie niż tkwić pod murami. Do tego dochodziły choroby i brak żywności, które w średniowiecznych obozach były większym wrogiem niż nieprzyjaciel. Teoria trzecia. Długoterminowa strategia. Jagiełło myślał o polityce, nie tylko o wojnie. Całkowite zniszczenie zakonu mogło sprowokować interwencję innych potęg, takich jak Cesarstwo Rzymskie czy Węgry. Król wolał osłabić przeciwnika i zmusić go do ustępstw, zamiast ryzykować większą wojnę. Pierwszy pokój toruński, choć nie idealny, dał Polsce i Litwie żmudź i czas na konsolidację sił. To była decyzja, która z perspektywy 50 lat okazała się słuszna. Zakon nigdy nie wrócił do dawnej potęgi. Teoria czwarta.
Logistyka. Transportowanie armii przez setki kilometrów, utrzymanie jej w polu i zapewnienie zaopatrzenia to w średniowieczu zadanie godne współczesnego menedżera logistyki. Grunwald wyczerpał zasoby, a Malbork był kolejnym wyzwaniem, na które po prostu nie starczyło sił. Grunwald to nie tylko bitwa, to marka. Już w XV wieku Jan Długosz, kronikarz i mistrz pióra, opisał ją jako triumf wiary nad pychą. W jego rocznikach Jagiełło jest niemal świętym, a Krzyżacy wcieleniem zła. To był pierwszy krok do stworzenia legendy, która przetrwała wieki. W XIX wieku, gdy Polska zniknęła z mapy, Grunwald stał się symbolem oporu. Pisarze romantyczni, jak Henryk Sienkiewicz, i artyści, jak Jan Matejko, przekuli bitwę w narodowy epos. Obraz Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, to nie tylko dzieło sztuki, ale i manifest. Polacy potrafią pokonać wrogów, nawet gdy świat jest przeciwko nim. Ten obraz to jak marvelowski film z epickimi scenami walki i patosem, który wyciska łzy. W XX wieku Grunwald stał się narzędziem propagandy. W czasach PRL Krzyżacy byli utożsamiani z Niemcami, a Jagiełło z idealnym liderem socjalistycznym. W podręcznikach pisano, że bitwa dowodzi wiecznego zwycięstwa Polaków. To oczywiście uproszczenie. Grunwald był krwawą, chaotyczną batalią, pełną błędów i szczęśliwych zbiegów okoliczności, ale naród potrzebował mitu, a Grunwald był idealnym materiałem. 2 miecze, upadający sztandar, triumf underdogów. Czemu ten mit był tak trwały? Po pierwsze, Grunwald był jedną z największych bitew średniowiecznej Europy, co dawało podstawę faktograficzną. Po drugim, narracja o zwycięstwie nad silnym wrogiem trafiała do serc, szczególnie w czasach zaborów czy powojennej odbudowy. Po trzecie, bitwa miała uniwersalny przekaz. Zjednoczenie prowadzi do sukcesu. W świecie, gdzie Polacy często działali przeciwko sobie, Grunwald przypominał, że razem można góry przenosić. Państwo zakonu w Prusach było gospodarczo potężne. Kontrolowali kluczowe porty bałtyckie, takie jak Gdańsk i Elbląg, które były węzłami handlu zbożem, drewnem i bursztynem. Zakon czerpał zyski z ceł i podatków, a ich zamki, jak Malbork, były centrami administracyjnymi i gospodarczymi. Społecznie Prusy były zróżnicowane. Niemieccy rycerze i mieszczanie dominowali w miastach, ale wiejska ludność pruska i polska była często uciskana. Zakon stosował politykę kolonizacji, sprowadzając osadników z Niemiec, co budziło napięcia z lokalną ludnością. Polska w czasach Jagiełły była krajem w fazie konsolidacji. Po rozbiciu dzielnicowym Unia z Litwą dała dostęp do nowych zasobów, ale gospodarka opierała się głównie na rolnictwie. Zboże, bydło i drewno eksportowano na zachód, a miasta jak Kraków czy Lwów rozwijały się jako centra handlowe. Społecznie Polska była podzielona. Szlachta zyskiwała wpływy, ale chłopstwo żyło w trudnych warunkach. Unia z Litwą stworzyła nowe możliwości, ale też wyzwania. Różne kultury i interesy musiały się zgrać. Litwa, mimo chrztu, pozostawała krajem na styku chrześcijaństwa i pogańskich tradycji. Gospodarka opierała się na handlu futrami, woskiem i miodem, ale była mniej rozwinięta niż Polska. Społecznie Litwa była mozaiką. Litewska elita, ruscy bojarzy i tatarscy wojownicy tworzyli złożoną strukturę. Witold, jako energiczny przywódca, dążył do modernizacji, ale musiał balansować między wschodem a zachodem. Grunwald osłabił gospodarkę zakonu. Straty w ludziach i kontrybucje nałożone przez pierwszy pokój toruński nadszarpnęły finanse. Porty bałtyckie zaczęły tracić na znaczeniu na rzecz polskich miast, takich jak Gdańsk. Społecznie Prusy stały się bardziej niespokojne. Lokalna ludność zaczęła kwestionować rządy zakonu, co doprowadziło do powstania Związku Pruskiego w 1454 roku.
Polska zyskała gospodarczo i prestiżowo. Zwycięstwo przyciągnęło inwestycje i umocniło pozycję miast. Społecznie Grunwald wzmocnił poczucie jedności, a szlachta zaczęła odgrywać większą rolę w polityce. Litwa, choć mniej rozwinięta, zyskała dostęp do zachodnich rynków dzięki Unii. Jednak integracja z Polską wywoływała napięcia wśród litewskich elit, które bały się utraty autonomii. Grunwald odbił się echem w całej Europie. Na dworze cesarza Zygmunta Luksemburskiego w Budzie zwycięstwo Polski i Litwy budziło mieszane uczucia. Zygmunt, sprzymierzony z zakonem, obawiał się wzrostu potęgi Jagiełły, ale nie mógł otwarcie interweniować, zajęty sporami z Czechami i Turkami. W Rzymie papież Marcin V, choć oficjalnie neutralny, przyglądał się sytuacji z niepokojem. Zakon był filarem chrześcijaństwa na wschodzie, ale jego porażka otwierała drzwi dla Polski jako nowego gracza. W Paryżu dwór Karola VI, pogrążony w wojnie stuletniej z Anglią, miał ograniczone zainteresowanie sprawami wschodnimi, ale kupcy francuscy zauważyli potencjał handlu z Polską. W Londynie wieści o Grunwaldzie były odległym echem, ale angielscy kronikarze odnotowali bitwę jako przykład militarnej sprawności. Wenecja i Genua, zainteresowane handlem bałtyckim, zaczęły widzieć w Polsce i Litwie nowych partnerów, co osłabiło pozycję zakonu. Z militarnego punktu widzenia Grunwald to arcydzieło taktyki i chaosu. Jagiełło wykorzystał teren, lasy i wzgórza wokół pola bitwy, by zneutralizować przewagę krzyżackiej kawalerii. Jego decyzja, by opóźnić atak, zmęczyła przeciwnika, który stał w pełnym słońcu w ciężkich zbrojach. To jak zmuszenie drużyny piłkarskiej do gry w południe w wełnianych garniturach. Witold z kolei odegrał rolę szalonego dżokera. Jego lekka kawaleria, choć początkowo zmuszona do odwrotu, wróciła w kluczowym momencie, destabilizując krzyżackie linie. To pokazuje, że Unia Polsko-Litewska działała jak dobrze naoliwiona maszyna. Jagiełło zapewniał stabilność, Witold dynamikę. Politycznie Grunwald zmienił układ sił w Europie. Zakon, który przez wieki budował swoją potęgę, stracił wiarygodność. Polska i Litwa stały się graczami, z którymi trzeba się liczyć. W dłuższej perspektywie bitwa utorowała drogę do złotego wieku Rzeczypospolitej obojga narodów, która w XVI wieku była jednym z największych państw Europy. Dziś pole pod Grunwaldem to miejsce pielgrzymek, rekonstrukcji i selfie z giermkami w plastikowych zbrojach. Co roku w lipcu zjeżdża tam tłum fanów średniowiecza, by oglądać turnieje, pić miód pitny i udawać, że żyją w czasach Jagiełły. To taki średniowieczny Comic-Con, tylko z większym naciskiem na miecze. Archeolodzy odnaleźli na polu bitwy groty strzał, fragmenty zbroi, miecze i masowe groby, które przypominają o skali rzezi. Dwa miecze, podarowane Jagielle, są symbolem, choć spory trwają, czy te w skarbcu na Wawelu są autentyczne. Grunwald to więcej niż historia. To mit, mem, symbol. Przypomnienie, że Polacy i Litwini, mimo różnic, potrafili stworzyć coś wielkiego. Grunwald to nasz średniowieczny blockbuster, pełen rycerzy, zdrad, heroizmu i zwrotów akcji. To historia o tym, jak dwa narody zjednoczyły się i pokonały giganta. To lekcja pokory, strategii i wiary w to, że nawet underdog może wygrać, jeśli ma plan i odwagę. Minęło ponad 600 lat, a Grunwald wciąż budzi emocje. Może dlatego, że przypomina, co możemy osiągnąć razem. A może po prostu lubimy dobre historie, a ta jest lepsza niż niejeden serial na Netflixie.